Siema z kolejnego dnia, kolejny dzień. No niestety musi być dzisiaj w trasie. Dzisiaj będziemy mieli do zrobienia z 8 godzin, niecałe. Teraz wracamy do Las Vegas dzisiaj, bo mam umówioną wizytę po Social Security Number, czyli taki numer PESEL amerykański. Potrzebny mi jest do tego, aby móc sobie rozliczać podatki tutaj, bo podatki w Stanach są bardzo duże. A jak założę sobie ten numer PESEL, później będę mógł rozliczać się tutaj sam podatkowo i będzie jakaś tam jakiś zwrot będzie. Więc jedziemy to wyrobić. No musiałem tą ogólnie wizytę ławiłem wcześniej dużo, bo w Polsce to jest internet. No i wziąłem pierwszy wolny termin jaki był i to właśnie był dzisiaj 11 czerwca. Jeszcze się staraliśmy, jak przyjechaliśmy, jak się aklimatyzowałem, to byliśmy tam 2 razy w urzędzie, bo chciałem przełożyć to na datę właśnie po walce jakoś, że póki byliśmy w Las Vegas, żeby to ogarnąć. No niestety nie można było tak zrobić, więc no została ta wizyta, ważne to po prostu jest, dlatego trzeba to zrobić i wracamy. No i mamy właśnie teraz tutaj z tego Joshua Tree, teraz siedzimy w domku, mamy no, 3 godziny 50 minut, także w trasce będzie, no ale tu przynajmniej malownicza, fajna trasa będzie, bo mam nadzieję, że ci dadzą mi ten numer, że to nie będzie jakieś trudne, nie będę musiał się napocić, żeby się nagadać w języku prawnym po angielsku, więc będzie, mam nadzieję, git. Musimy objechać lekko traskę, bo tak jest gorąco, że normalnie samochód się spalił, zobaczcie. Zresztą nie zobaczycie, bo jest dym, ale normalnie w płomieniach był cały, ale teraz może nie ten dym, to będzie widać. Właśnie dobrze, że na tym przy objeździe bez kitu się to stało. O, zaraz mówiłem ci, że będą gasić od razu. A nie, trochę tam... Czy on się tlić będzie chyba ileś godzin jeszcze? Tak mi Tak? się wydaje. Tak? Tak. A że filmów się nagląda, że palących się samochodach? No to tyle. Jechaliśmy do Las Vegas. Mamy jeszcze 1,5 godzinki w sumie do wizyty w urzędzie. Ale no to jak mamy chwilkę, no to można to wykorzystać, żeby coś dobrego zjeść. A trafiło na Rolling Smoke Barbecue. Ja tu ogólnie nie jadłem, ale już tą knajpę miałem znalezioną wcześniej po walce z Ibo Aslanem, po moim debiucie tutaj. Znalazłem tą knajpę, bo chciałem zjeść właśnie takie mięsko, tu będą mięska różnego rodzaju takie z tych smokerów. Ale niestety było do 21, nie zjedliśmy tego. A teraz jak się aklimatyzowaliśmy, ja trenerom tą knajpę jakby podesłałem, bo miałem ją zapisaną. I oni to jedli i mówili, że zajebiste, no i wyglądało na zajebiste, także mam ochotę to zjeść, bardzo mam ochotę to zjeść, więc zaraz sobie zjemy, zobaczymy co wybiorę. A ty zjesz coś? Może kurczaka. Także tu proszę, prosiak zaprasza. Pachnie takim mięskiem. Menu też jest zacne i duże. Także muszę się zastanowić co wybiorę no i się widzimy przy stole. W ogóle jaki klimacik jest zajebisty, zobaczcie tutaj takie stoliczki, żeby świnia miała nabite karabiny, żeby te raciczki były dobrze nabite i żeby raciczki sobie chodziły. Nie no, zamówiliśmy już, czekamy na jedzonko. Ja zamówiłem kanapkę z briskietem. Do tego zamówiłem taki platerek z mięsami, z żeberkiem i z szarpanym kurczakiem. A co zamówiła Kinia? Kanapkę z kurczakiem. O, kanapkę z kurczakiem. Ze smoked chicken, więc zobaczymy co tam będzie, no. Ciekawy jestem. Jedzonko przyszło, no wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ja zamówiłem właśnie bułeczkę z briskietem, to jest bułka z briskietem. Kinia zamówiła bułeczkę z szarpanym takim smoky kurczakiem. No i tutaj jeszcze właśnie mam ja takiego rwanego kurczaczka i żebereczka i takie frytki waflowe. Do tego jeszcze różnego rodzaju sosy można sobie dobierać. I tu są właśnie skale ostrości. Bo jest aż mi ciężko mówić, tak mam ochotę to zjeść. Jest walka. Ja się aż zatkałem. Bo...
O kurde, ten chleb mnie tak zasuszył. Ale dobra. Dojechaliśmy. Social Security Administration. Ale mam właśnie zamówioną wizytę na 15:30. Jest 15:07. Na pewno jest jakiś numerek, możemy gdzieś tam odczekować przy biureczku. No i co? No i mam nadzieję, że będzie sprawnie, że nie będzie trzeba było ciężko gadać po angielsku. Wyszliśmy właśnie, no niestety godzina w sumie, na którą byłem umówiony, nie miała żadnego znaczenia, bo po prostu i tak musiałem sobie pyknąć numerek i czekać na swoją kolej, a czekałem prawie do ostatniej osoby, nie? Ostatni byliśmy, wszystkich brali przed nami, jest godzina w sumie niedługo, bo godzina 10 tak na urzędy to nie było źle. Wyszliśmy i są dobre wieści, bo będę miał ten numer, ale fajnie, bo też nie musiałem tam za dużo gadać. Wyszło w sumie tak, że podszedłem, dałem tam swoje dane, powiedziałem dlaczego i już tam pani wbiła w system i wklepała, więc jakby to bezproblemowo się wszystko odbyło. No i fajnie, bo odhaczone jest. No i co, teraz po prostu kolejna podróż nas czeka 4-godzinna. Wracamy tam do Joshua, czyli do naszej chatki. No ale fajnie, bo przynajmniej ta sprawa jest załatwiona, to naprawdę było bardzo ważne i ciężko się było strzelić w termin, więc dobrze, że to się nam trafiło akurat, że ten termin się trafił akurat jak byliśmy tutaj na początku tej Kalifornii, a nie gdzieś na końcu w San Francisco czy w Los Angeles, bo to by było 8 godzin jazdy, to by było praktycznie nie do zrobienia, albo trzeba było w ogóle zmieniać cały plan wycieczki, a tak to fajnie, że się udało jeszcze w tym terminie i lecimy na Joshua Tree. Dzisiaj zmieniamy lokalizację. Tak, zmieniamy lokalizację dzisiaj. Jedziemy, znaczy jeszcze tutaj w tej lokalizacji jedziemy odhaczyć sobie park taki fajny, narodowy. I ci okaże się fajny jak będziemy, ale nam dużo osób mówiło, że fajny też wyglądał na zdjęciach do Joshua Tree. No bo tutaj jesteśmy akurat. No i potem jedziemy jeszcze na chwilę do Palm Springs, ale to na chwilę, bo zapomnieliśmy kupić magnesów. Ale na szczęście jest to po drodze, bo następną naszą lokalizacją jest Los Angeles i tam będziemy siedzieć sobie właśnie nie pamiętam, czy do poniedziałku, czy do wtorku. Ty pamiętasz? Nie pamiętam też. Chyba do poniedziałku? No to do poniedziałku albo do wtorku, jeszcze muszę zobaczyć na bookingu. Znaczy na Airbnb chyba to jest. No na Airbnb. Więc się okaże, mamy w ogóle chatę blisko, niedaleko Malibu, więc będzie tak trochę może bardziej plażowo, też sobie po Venice połazimy. Tak, bardziej w takiej lokalizacji z naturą widziałam. Tak, też. Zobaczmy co będziemy robić, ale jakby Kenia będzie drugi raz, ja już trzeci raz w Los Angeles, także te wszystkie najważniejsze punkty mamy odhaczone, takie typu tam gdzieś Hollywoody, czy te obserwatorium Griffina, jakieś takie z fajnymi widokami, te takie kultowe. Dlatego po prostu tutaj teraz będziemy sobie spędzać czas tam, gdzie akurat będziemy chcieli. Niekoniecznie to, że będziemy sobie zwiedzać LA, więc bardziej sobie poodpoczywamy, albo ewentualnie tam, gdzie będziemy chcieli jechać, to będziemy jechać, więc będziecie widzieć to, co będziemy robić. A masz jakieś miejsce, które chciałbyś jeszcze raz zobaczyć teraz w Los Angeles? Bo ja mam. Los Angeles? Jakieś Tak. miejsce, które chciał zobaczyć teraz? Tak. No nie mówiąc o tych plażach, czy? No, bez plaży, bo to na pewno odhaczymy. No, może do Beverly Hills. Tak się przejechać tymi ulicami. No. A ja, żeby pójść znowu pod znak Hollywood. A, że ten napis. No, jeszcze raz sobie tam iść. A może można poszukać jakiejś innej miejscówki, której też jest fajny widok na to. Można, ale tam też bym poszła, wróciłabym jeszcze No. raz. No w ogóle fajna trasa też była. No, albo się przejść nią kawałek. Nie byłem na wakacje. A nie wjeżdżać samochodem na samą górę. Mam wakacje to nie sportowuję się. Dobra. No a także pokażę jak fajnie jest w ogóle znowu fajną taką traską tu góry, jakieś domki w górach. Wjechaliśmy do tego parku. Tam zobacz ile jest tych drzewek. Pierwszy postój zrobiony, tak na dziko trochę, ale no wszędzie są te drzewka, nie? Teraz już jest większa taka przestrzeń tych drzew. I naprawdę teren jest olbrzymi. No nieźle to wygląda od takich drzew. Kolejny przystanek, jakieś skałki. Chodźmy.
Może być jakiś fajny widoczek. Ślepa uliczka. Podoba ci się? Dobra, no. Ja bym tam nawet jeszcze przeszła, jak się da. Tu weszłam. Bo? Ej, no. Nie chcę tam iść. A czemu nie zejdziesz tam na dół? Bo się ześlizgnę. Co? Ześlizgnę się. Porysuję pierścionek. O kurde, ty myślałem, że ciebie nagrywam, a to byli ludzie tam na górze. Widzisz, jak to jest. Bierzecie tam pierścionek. Nie chcę go zarysować. Przystaneczek. Idziemy sobie poobcować z drzewami. No, powiem wam, że ten park jest naprawdę olbrzymi. Przestrzenie są olbrzymie. Jechaliśmy, tu co chwilę są jakieś odnogi, gdzie można się zatrzymać i iść. Pojechać tam sobie do końca, żeby zobaczyć właśnie co jest, żeby wszystko zobaczyć, później sobie wybrać. No i teraz tu znaleźliśmy właśnie taką Horror Valley to się nazywa, ale są tu właśnie wszędzie te drzewka, nie wiem czy widać, czy nie widać. Tu słońce nie prześwietla, ale no jakby wszędzie te drzewka, Joshua Tree, czyli drzewka. Bo tutaj mędrzec mówi, że to nie drzewka. Czytałam, że to są, nie wiem, krzewy. Jeszcze sprawdzę to. To nie są drzewa. A co? Drzewka. Nie, jakaś odmiana bardziej krzewów, coś takiego. Ale nie mamy tu zasięgu, żeby sprawdzić. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Tak to wygląda. Some old secret she keeps hidden. Jakieś skałki. I I siusiek. Życzamy. Już nie siusiek. Siusiek z pierścionkiem. Bez wody. 30 godzina na pustyni. Ale dalej idziemy, nie poddajemy się. 45 mil zrobionych z buta. Słońce praży, ale dajemy radę. Idziemy, musimy polować jakąś zwierzynę, żeby coś zjeść, znaleźć szałas i będziemy robić jakieś legowisko, bo w nocy będą polować na ludzi dzikie zwierzęta, więc trzeba znaleźć schron. Tutaj jest właśnie takie największe skumulowanie tych drzewek i z przodu i z boku, no wygląda to fajnie. Joshua Tree National Park, jest tego troszkę tych krzaków ktoś tu chodził i zasadzał. Podobno historia tego parku jest taka, że kiedyś pewien rolnik miał ziemię, później dorobił się większej ziemi i później grał w pokera o resztę ziemi, wygrał tutaj cały ten teren i pomyślał sobie, że kurde, co ja z tym terenem będę robił, jak on tylko tam był skromny, miał swój domek, powygrywał wszystko w tego pokera. No i pomyślał sobie, że to zrobię sobie taki sad, ale było tak, że tu strasznie wiało i te nasiona, które on zasadził, rozwiało, bo on ich nie wziął głęboko pod ziemię. No i tak rozrzucone te nasiona dziś se porosły i właśnie wyrosły takie drzewa i on mówi, że no nie będzie tego sadu i wyrosły tak te drzewa i dlatego nie wiadomo, czy to są drzewa czy krzaki, bo to było na pustyni, słońce i wiatr. No taka jest historia tego parku. Kiedy ty to wymyślasz, co? Takie są fakty. Język faktów. Chwilowy przystanek, taka ciekawostka, w ogóle fajna opcja, że żeby zatankować, to sobie można wrzucać kartę, pyk, Wpisujemy PIN. wyciągamy kartę. No i pobiera wszystko z karty na dany moment, nie? No nie wiem jak tutaj jest, ale sobie tutaj wyciągam wariata, zaznaczam, które chcę paliwko, no i lecę, nie? Taka ciekawostka, jak się tankuje w Stanach. Już można sobie później natankuje się, odkładamy i dzida. Trochę zeżaru, no ale jeszcze obowiązkowo, jak już jesteśmy na stacji, to sobie idę kupię jakieś picie. Magnesiki i pamiątki kupione, hop. Zadowolona, tak, że kupione. Tak. Potem po prostu my wróciliśmy do paru. Tak, no i sobie trochę chwilę się tu pochodziliśmy. No i co, no i teraz idziemy do furki i sobie jeszcze tutaj przed pojechaniem do Los Angeles zjemy
jakieś pancake'i, mam ochotę na pancake'i właśnie zjeść sobie i coś tam Kinia znalazła, jakąś knajpę. No klimacik fajny jest tutaj. Palm Springs. It's a motherfucking Palm bardzo Springs. gorąco. Jest gorąco, No fajnie. ale o to w tym sporcie chodzi, żeby tu było właśnie gorąco. Nie no, fajny klimat miasta, że palemki, tam góra. No i no, to fajnie, podoba mi się. No i co jedziemy zjeść? I do Los Angeles. Bo i tak jest do chyba Los 3 Angeles godziny stąd. Dwie chyba. Chyba 2 godziny są do Los Angeles stąd, także zjemy i ruszamy. Droga niedługa, więc jeszcze pewnie fajnie coś się uda porobić. Może i na plaży, może zobaczymy co tam wymyślimy, co nam wpadnie do głowy w LA. Dotarliśmy do tej właśnie knajpki, Elmer's się ona nazywa. To w ogóle od pokoleń dzieci jadły i się rodziły tutaj. Fajny amerykański klimacik. Oh, can you see? Oh, great. Welcome to Elmer's. Thank you. We have breakfast all day. Oh, great. Great. We need it. Okay, take your time, okay? Yeah. Jest pięknie. I mają śniadania przez cały dzień, z tego co zrozumiałem. Tak. Ja mam ochotę ogólnie na pancake'i, więc pancake'i jakieś wezmę, chociaż nie wiem czy mnie tu obrazki nie skuszą czymś. A ty co będziesz jeść? To jest pancake'i. Przyszło i co sobie wzięłaś? Pancake'i z truskawkami, ale przeraża mnie, że to ma 1200 kalorii. A ja sobie zamówiłem tak. Zwykłe pancake'i i do tego tak na zagryzkę jajeczka sadzone i bekonik, żeby przełamać słone słodkiem. Przejechaliśmy po śniadaniu kawałek w stronę Los Angeles, ale no niestety do słynnego In-N-Outa przyjechaliśmy skontrować to czymś pożywnym, bo tak naprawdę ja zjadłem tylko na słodko, a nie zjadłem nic mięsnego, więc opędzluję sobie burgierka. Tak to wygląda w środku. Tutaj ona mnie namówiła, bo niedojedzona. Zjadła pancake'i, niby zjadła 4, jeszcze chcę tutaj dojadać. Takie tam małe do jedzenia. 2 cheesiki i frytunia. O, smacznego i mam nadzieję, że na godzinę będzie spokój. Już prawie jesteśmy na miejscu, ale dodam jeszcze mamy kawałek z 20-30 minut, bo musimy skontrować tym razem słone słodkim. A to są bardzo dobre donaty, takie zwykłe, lukrzane, takie chamszczaki, ale są bardzo dobre. I weźmiemy sobie takich parę, kilka lub 10. Chodźcie, zobaczcie, bo to naprawdę jest fabryka. Znaczy to się fabryki. A tam pączki zawsze smażą w tłuszczu. W ogóle zauważyliście, że z kamerą weszliśmy i nam dali od razu darmowe 2 ciepłe pączuszki. I każdy nas pyta, proszę, dziękuję. I pyta, czy może pomóc. I jakie bierzemy? Which one? Te może, co? So these two under. Double chocolate, Hershey. Nie. No także wzięliśmy 6 donatów, 4 tak jak dostaliśmy za free i 2 podobne tylko z jakimś nadzieniem białym, waniliowym, nie? By card, okej? O, tadam. Tak wyglądają pączuchy. Tak wygląda nasza pasza tutaj. Stołujemy się na okrągło, słodkie, słone, słodkie, słone, słone, słodkie. Dojechaliśmy właśnie. Ta okolica jest naprawdę zajebista. Tam jest widoczek dobry. Naprawdę taka klimatyczna dzielnica. Tutaj siedź cierpliwi. Ten błądzik, nie? Dobra, to nasza chatka, którą sobie tutaj wynajęliśmy. Salonik z kuchnią. Sypialnia. Co tu jest? Ej, schowek. Dla ciebie. Tam jest twój pokój, Harry. No i kibel, nie? Kibel najważniejszy. No a teraz to czas rozpakować zakupy I nas. i zjeść i odpocząć. I widzimy się jutro. Okolica jest bardzo fajna, przyjemna, taka amerykańska, bym powiedział. Tutaj też w ogóle w Skarpie jesteśmy lekkiej. Naprawdę fajna okolica. I lecimy sobie zaraz, znaczy już w sumie teraz siadujemy, już Kinia załadowana jest do fury i lecimy pod napis Hollywood, bo chciałeś teraz zobaczyć. No i tam później jeszcze w sumie, nie wiem, będziemy na bieżąco ustalać. Jeszcze jakąś fajną taką ulicę z widoczkiem znalazłem. Na Venice Beach pewnie pojedziemy coś zjeść. Załadowana, gotowa na adventure Los Angelesowe. Tak. Tu sobie wybrała, się ubierała, bo chce zdjęcie przy Hollywood Signu. Tak. I już później może się dziać wszystko, byle tylko te zdjęcie odhaczyć. Ale już mam, ale jeszcze jedno nie chciałam. Co? Nie wiem, czy mi się podoba, jak wygląda. Nie masz wyjścia. Zabawiaj widzów.
Zaraz widok będzie jakiś fajny. Pokaż jakąś sztuczkę, czy nie wiem. Opowiedz jakiś żart. Opowiedz jakiś żart. Zobaczymy, czy widownia też ma takie poczucie humoru jak ty, czy stwierdzą tak jak ja, że jesteś czerstwek. Ej, no nie wiem, tak na szybko. Że tu na miasto fajnie widać widok. No zobacz. Fajny widoczek. Najgorzej, że nie działa internet. I nie można wpisać jak tam dojechać do tego kurde miejsca, gdzie chcemy dojechać. Ja nie wiem, czy on w ogóle to znalazło mi na nawigacji. No także jest nowa, znaczy nowa, może nowa miejscówka widokowa na ten napis niż byliśmy ostatnio. W ogóle na tej ulicy ja robiłem sobie zdjęcie, to była ta ulica, bo ona jest centralnie na środku Hollywoodu. Zobaczcie sobie sami tam, możesz zbliżyć tam do Hollywooda. Lake Hollywood Park z widoczkiem na napis. Nowe miejsce, nie? Widokowe. Chodź może na górę, tam będzie. No widziałem, że robili zdjęcia sobie, może będzie fajny widok. Trzeba było dalej zaparkować trochę, bo tu full ludzi. Zawalone te parkingi, znaczy parkingi, to jest po prostu przy ulicy można sobie stanąć, a tam dalej jest zakaz i chodzi i mandaty wpisuje, dlatego gdzieś tam jakieś ulice znaleźliśmy, no i zaparkowaliśmy. Ale schowaliśmy Też na samochód. zakazie, ale za ciężarówką na samym końcu, więc może nie zauważą. I też była czerwona, mamy czerwony samochód. Więc może tam nie pojadę. No właśnie, dlatego się jakoś wykadruję. To i będzie zrobione zdjęcie. A tam na dole ten park jest. No a my stoimy gdzieś tam w blokach. No jedziemy sobie, wracamy z tego Hollywood Signu i kurczę, tutaj niezłe uliczki są takie kręte. Jeszcze dookoła chaty są, w ogóle śmieszne, że tutaj tak mieszkają, kurde. No naprawdę te ulice są mocno takie, kurde, wąskawe. I stroma. Proszę bardzo, kuma. Tak, nie dość, że stromo, to jeszcze, kurde, wąsko. I tu od razu wyjazd z chaty, ma ktoś na ulicę, a na tej ulicy tutaj też 3 garaże, od razu wyjazd. Tu drogi cały czas, jakieś kurwa skręty. No nieźle, tu w ogóle, że przy samej ulicy taki ktoś sobie, kurde, chatkę sobie robi, a pewnie chatka, kurwa, na miliony kosztuje. Kolejna miejscóweczka, na TikToku ją w sumie znalazłem, bo jest fajny widoczek. Zobaczcie sami. Fajny rzut na miasto. No ale wydaje mi się, że wiesz co, że jakby to było właśnie później, to by jeszcze był lepszy efekt. No tak to jest fajne. Dobra, czas jechać, coś zjeść. I gdzie jedziemy? I jedziemy do takiego knajpy, którą Kamil mi polecił. Na mięso. Na mięso Znowu. smokerowe, mous, barbecue, coś takiego. Ale widziałem na zdjęciach i widziałem na TikToku, wyglądało zajebiście. Więc już tam jedziemy i będziemy to sprawdzać, czy to jest takie rzeczywiście zajebiste. Jak jest zajebiste, to będziemy tam jeść, nie? Moss Craft Barbecue z polecenia, więc zobaczymy, czy będzie dobre. Zobacz, jaka kolejeczka jest. Czyli dobre. Zamówimy, usiądziemy, no i standardowo pokażemy, co będziemy jeść, nie? Ja to, o kurde, ale to wygląda. Już widziałem, jak ktoś niósł, i to się już gęba cieszy i nie mogłem się doczekać, żeby tu zjeść i czuję, że będziemy tu jeść codziennie. Przypominam, że ja nie jestem mięsna. Od dziś już jesteś. I zacznie meczek leci. Teraz jesteśmy jako rolicą mistrzostw świata. Tutaj, tak, Los Angeles, Meksyk i Kanada. Chciałbym i mięsko i chciałbym też takiego burgera. Widziałem, że burger jest z brisketu wołowego, więc jego bym chciał spróbować. No i jakieś mięska takie na platerze i byśmy tutaj pojedli, nie? Także no co, widzimy się przy stole, jak zamówimy. Jedzonko przyszło, trochę trzeba było poczekać i w kolejce i na żarcie, ale no wygląda zajebiście. Wziąłem żebro wołowe i brisketa, czyli takie kawałeczki mięsa, no i fryteczki. Kina niestety nic nie zje, bo nie było indyka, ona nie je takiego mięsa. Tak to się prezentuje. Tutaj żeberko wołowe, tutaj briskiecik. No wygląda bardzo smacznie. No i fryteczki. Pojadłem, tak mocno pojadłem, że aż mnie zmuliło tak, że aż do spania, ale przyjechaliśmy sobie tutaj na Santa Monica, na Venice Beach, połazić, trochę rozchodzić. Chodźcie, pokażemy wam, jak tutaj to wygląda. Już tam widać plażę, a to jest to słynne molo z GTA. Dawaj, tam jest zejście. Ej, tu w ogóle są te rowery, które my braliśmy przed ulicę, wiesz? Od tego pana? No.
u tego pana. Od niego wypożyczać za każdym jak tu jesteśmy to trzeci raz, no. Jeszcze raz jak ja byłem sam. I z dwa razy właśnie- potem razem chyba. Tak, 2 razy razem i tutaj jakieś drążki, kółka, street workoutik każdy sobie robi. No ale ładnie tutaj naprawdę, klimat robi swoje. Tam jest te molo słynne z GTA. Tutaj traska taka właśnie rowerowa i ona tam sobie leci i wzdłuż całych plaży sobie śmigasz na rowerku, czy na desce, czy na czymkolwiek. Tam skateparki są jeszcze jakieś. Tak naprawdę jest bardzo tutaj fajnie, klimatycznie, jak zawsze, jak wszędzie. Tutaj jest taki vibik, nie? Ten most teraz fajnie wygląda, jak takiego zadymienia łapie od słońca. Czarodzieje na linię skaczą, siada sobie, tak, a drugi lewituje. Dzisiejszy dzień zaczynamy od plaży w Malibu. Chwilkę sobie poleżymy, później lecimy do baru, bo dzisiaj jest UFC Freedom, czyli UFC w Białym Domu. I znalazłem pub w Los Angeles, gdzie będą go transmitować, także sobie tam pojedziemy. No i pokażemy wam, jak to wygląda w sumie. Ale no, jestem ciekawy waleczek, do tego tam sobie taki klimat może być fajny, będą się ludzie jarać. A tymczasem my sobie poleżymy, nie? No tutaj plażyczka taka. Pierwsze wejście przy Malibu Beach, bo oni ogólnie mają tutaj wąskie te plaże. Tam dalej przy tym moście jest troszkę więcej, ale tam by było pewnie dużo ludzi, a tutaj my sobie przymabilizujemy tutaj, nie? Przymalibuizujemy. Ej, tak trochę podwiewa. No troszkę wiaterek od wody ciągnie, zimny, chłodnawo jest, ale przynajmniej szybko stąd pójdziemy. Mysia. Z godzinę mieliśmy posiedzieć. No to akurat, dłużej by było pewnie zimno. Siatka z Biedry jest, klapki są, żonobija jest. Tak się wygląda. Tak wygląda turysta na wakacjach. Polak za granicą. Tu się rozkładem. Przynuś ręcznik i tu się rozkładziem. Słyszy? Ale wstyd. Słyszy? Tu się rozkładziem. Ej, tak nie mów. Słyszy? Słyszy mnie? To daj ręczniku i tu się rozkładziem. Słyszy mnie? Słyszy? Daj ręczniku i tu się rozkładziem. Stoimy w kolejeczce, właśnie wybrałem, tutaj znalazłem Tom's Watch Bar, jakiś bar, gdzie transmitują UFC. Zaraz wchodzimy z kolejeczka, dużo osób, są w ogóle 2 kolejki, jedna kolejka jest na Mistrzostwa Świata do oglądania, druga na właśnie UFC. Ale jest też jakieś, chyba widzę na ekranie, opóźnienie może być z powodu pogody, jaka tam panuje, jakieś burzy czy czegoś, więc może opóźnią godzinę. No nic, ważne, żeby było dobre miejsce, no i żeby fajne jeszcze jakieś jedzonko było tu, nie? I sobie będziemy oglądać waleczki. A moje typy na dziś to Lopez, Rufi, Topuria. Wydaje mi się, że Gane wygra, chociaż chciałbym, żeby Pereira wygrał. Bonikal i O'Malley. To są moje typy na dziś. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Tu w ogóle jest, pokaż, jest stadion. Krypto Arena, ale nie wiem, czy to nie jest tych Dodgersów może? Albo koszykarzy. Ej, to jest Lakersów chyba. Tak mi się wydaje, bo tam są Lakersi. No kurde, no. Także widzimy się w środku. Do you are a fighter of UFC? Yeah. Yeah? Yes. Okay. What's your name, brother? Iwo Baraniewski. Nice to meet you too. No i w ogóle mnie jedna osoba rozpoznała, nie tutaj oczywiście, tutaj to akurat jest nagrane przy okazji, ale z kolejki przed nami i sobie fotkę trzasnęła, więc miło. Dobry klimacik tu jest. Oj, będziemy mieli chyba dobry widoczek na telewizorek. Dobry chyba, nie? Zajebisty. No ale fajny klimacik, tutaj ogólnie widzę, że paropiętrowy w ogóle taki barek.
ale większość tutaj ogląda mecz piłki nożnej, dlatego telewizory z UFC są wolne, bo mniej osób tu jest. Więc będzie dobrze to widać. Dwie waleczki już za nami, czyli mój typ się sprawdza. Diego Lopez wygrał przez knockout, Bonikal też wygrał w pierwszej rundzie przez knockout, także dwa moje kursy wchodzą. No, ogólnie tutaj jest zajebista atmosfera, bo jak się bił Diego Lopez i gdzieś tam jakieś strzały trafiał, albo jak w ogóle już trafił go i go dobijał, to tutaj wszyscy się cieszyli, wszyscy żawa była, no naprawdę fajne emocje. No i co, a my sobie tutaj oglądamy, nie? Zobaczymy jak moje następne typy, czy się sprawdzą. Kolejne dwie walki za nami, moje typy się sprawdzają, wygrał Rafi, wygrał Luis, teraz jesteśmy już przed walką O'Malley'a, O'Malley wchodzi, Zahabi wchodzi, tutaj obstawiłem O'Malley'a, no i jeszcze co, oprócz tej jeszcze dwie najciekawsze walki, Pereira Gane i Topuria Gaethje. Więc zobaczymy co się wydarzy, nie? Na razie faworyci wszyscy, którzy byli faworytami wygrywają. Kolejna walka, kolejny mój typ sprawdzony. Sean O'Malley wygrywa przez knockout. W ogóle niezła gala, że każda walka, w sumie wszystkie walki przez knockouty i każda walka, ten co był faworytem, ten wygrał. Czyli no zobaczymy, czy w dwóch ostatnich walkach będzie jakaś niespodzianka. Teraz zaraz zaczyna się walka Pereira z Gane. No i mam nadzieję, że tu wygra Pereira. Yeah, thank you. Thank you. Okay, tu mamy interesy, jeszcze załatwiam, dlatego tutaj gala przy okazji leci, a ja tutaj wymieniam pieniądze i tutaj załatwiam jakieś, nie, sprzedaję biznesy. Zobaczymy, może niespodziankę sprawi Gaethje, no fajnie by było. Justin Gaethje wygrywa walkę wieczoru, wow, nieźle, nieźle, nie wyszedł Topuria do piątej rundy. No, zaczynamy kolejny dzień od wizyty u barbera. Niestety nie lubię strzyc się gdzie indziej niż się strzygę zawsze, czyli w AP Premium u Alberta, ale no niestety już prawie miesiąc jestem nieostrzyżony i już mnie wkurzają te włosy, dlatego postanowiłem pójść sobie i się ciachnąć. No i zobaczymy w sumie jaki to klimat, nie? Jak to wygląda w Stanach. To w sumie ze Stanów są te barbershopy, wszystko. No i zobaczymy, czy w ogóle się na to skuszę, że mi tu zaraz jakieś kosmicznej ceny za tę bujną fryzurę nie zażyczą sobie, nie? Wait, I show you maybe. So it's something like this. From zero to... Is that you? Yeah, it's me. No way. You're Yeah. a fighter? Yeah, No shit. Where do you fight? in UFC. Really? Yeah. Look, you just saw me a picture. That's him. Oh shit. I fought 1 week ago, something like this. It's But like down to the skin, right? Or not down to the yes, skin? but to the skin too. Skin, so like a high fade? Yeah, Okay, high fight, we can do that. and Anything off the top? yeah, a little bit, Bit, shorter. Little scissors. Yeah. And tomorrow we will go to San Francisco. Oh no way. So you're driving? Yeah, Nice. Little road trip? yeah. Jak widzieliście, troszkę się odświeżyłem, fryzurka fresh, można iść dryfować poprzez fale plażowe, czy też dryfować przez autostrady pomiędzy różnymi miastami, gdyż jutro nas czeka kolejna podróż do San Francisco, a dzisiaj jeszcze sobie robimy plażowy dzień, Malibu tak może i później Venice Beach i Santa Monica, lecimy jeszcze się przebrać i jedziemy na plażę. Miejscówka zmieniona, jesteśmy na Blue Lagoon Malibu. No i co, dzisiaj sobie splażingujemy się tu, później sobie pojedziemy na Venice Beach i na Santa Monica pośmigać na rowerkach, a tutaj wam pokażę, jak to już ładnie wygląda. Tutaj bardzo ładnie. No idziemy znaleźć jakąś miejscówę, ale tu naprawdę jest Wow,
Fajny naprawdę, widoczek. jak w dżungli. Taka lagunka w dżungli, no bez kitu. Fajnie to wygląda. O i tu jest zejście chyba. No także idziemy znaleźć jakąś miejscówkę, żeby się położyć. Nie wiem, czy to właśnie jakiś nie jest teren obiektu jakiegoś. Zejdźmy na dół, zobaczymy. A tu jest jakieś przejście. Chodź może na dół pójdziemy, zobaczymy. Czy jest jakieś przejście. Nie, tu jest zablokowane kwiatami. Co? Zablokowane kwiatami jest. Kurde, no Dawaj tam idziemy, może tu będzie jakieś zejście. jesteśmy zamknięci tu. I co, żeby tam iść, to trzeba taki kawał lecieć? Czy tu przejdziemy? Nie, no dawaj, nie wiem, można przez trawę czy nie? A kto ci zabroni? Nie, tam jest siatka. Tam jest siatka między tymi. Tu nie przejdziemy. Yes, I feel so yes, we do. I wish it was my house. Patrz, wiewiórki. Niestety się musimy wrócić, bo nie ma przejścia tam. To był jakiś teren hotelu i był odgrodzony siatką. I niestety się musimy wrócić i później przejść taką samą drogę przez plażę. I wracamy się do miejsca, w którym proponowałam, żebyśmy weszli na plażę, ale ty nie chciałeś. I poszliśmy dalej i dalej się nie dało wejść. Gdzie wracamy się, tak? No i udało nam się przejść na plażę i idziemy na ten cypel. Cypel nie, na tą zatoczkę. Surferzy, proszę bardzo, surfują. Gdzieś tam sobie. Trochę wiaterek jest, ale w sumie fajnie trochę chłodzi od tego słońca. A w sumie wczoraj to było to samo. Nawet miałem wrażenie, że w ogóle nie jest ciepło na plaży. A tak się spaliłem, że normalnie ledwo kurde koszulkę mogłem założyć, nie? Tu idzie. Operator. Wielki operator. Trzymaj lepiej torby, bo tam są rzeczy moje. A my byliśmy tutaj, za tą kratą. Ale na szczęście nie trzeba było zbyt daleko okrążać tego, tylko przejść przez parking. Tak, tam można iść. Będzie twardszy piach, trochę to się będzie lepiej leżało. I nie będzie wchodził w dupsko. Mi to nie Tak. przeszkadza. Jesteśmy powinno. na plaży. Dzisiaj będziesz mógł... Bo ci majty ten. Co? No i tutaj będzie nasze legowisko, Tak. ale tu będzie git. No i my sobie podpoczywamy i się będziemy widzieć gdzieś tam pewnie z rowerków na Santa Monica, Venice Beach, bo sobie pojeździmy później, najpierw poleżymy, później pojedziemy coś zjeść, a jeszcze z jedzenia się zobaczymy. Taki cwaniak przed kamerą oczywiście zatkany. Ty to jesteś głównym aktorem. Tak, to czemu ja kameruję? Beautiful weather, huh? Yes. Już na Venice Beach dojechaliśmy, mamy rowerki, proszę bardzo, czerwoniutki, mój czarny, lecimy w kierunku Venice Beach. O, tutaj fajny jest wrzucik na to, na ten mościk teraz. I sobie śmigamy. Zajebiście, fajny jest ten klimacik. I tam w tamtym kierunku kierujemy się do Venice Beach. I sobie tak śmigamy, a jeszcze nie dośmigaliśmy do Venice Beach. A na Venice Beach jest fajnie to wszystko poukładane, że tam jest siłka, jakieś korty tenisowe, boiska różnego rodzaju. Zaraz wam pokażę. Ej, patrz, Golden No i Retriever! uważaj, uwiadę w ciebie. Golden Retriever! Ale cudowne psy. Tutaj skateparczek. Skateparczek. Śmigają wariaty na rolach. A
tam jest ta siłka na dworzu i tu jest w ogóle worki, są nawet, można sobie poboksować. Pojeździliśmy, zbieramy się do chatki, znaczy nie, jeszcze na zakupy. I jeszcze w jedno fajne miejsce, gdzie może być fajny widoczek, bo gdzieś tam na TikToku widziałem. W sumie, no nie to samo miejsce, w którym już byliśmy, tylko że będzie może fajniej teraz wyglądało, bo trochę będzie tak przydymione. No i co, pojeździliśmy na rowerkach, trochę poplażowaliśmy i no i mówię, te dwie miejsca, jeszcze sklepik, wracamy później do chatki i jutro rano wypakowujemy się stąd i lecimy, znaczy jedziemy do San Francisco. O. Jechaliśmy do tego punkciku widokowego. W sumie tu byliśmy, ale teraz jest pora, o której warto tu być, bo to naprawdę zajebiście wygląda. Wieczorkiem. Wieczorkiem, no. O, miastunio. Nie no, kozak. Kozak to wygląda. Rzut na miasto, jeszcze jak się przybliży. Nieźle to wygląda. Uliczka. To taki przystaneczek jeszcze raz. Tutaj w tym samym miejscu, no ale naprawdę zajebiście to wygląda. I lecimy dalej na zakupki, do domu się pakować. Macie tu jeszcze raz ten widoczek.